Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor. Dziś mam dla Was prawdziwą lotniczą legendę z czasów II wojny światowej. Przed Wami Supermarine Spitfire Mark 9E. Zapraszam do oglądania. Kogi, buduj historię klocek po klocku. Na froncie przedstawione są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tego modelu. Nazwa, ilość klocków, numer katalogowy zestawu, ilość figurek, no a także kolekcja historyczna, w skład w której nasz samolot wchodzi. Czyli w tym przypadku jest to Historical Collection World War II. Z kolei na odwrocie mamy przedstawione wszystkie inne funkcjonalności dotyczące tego modelu. Ruchome lotki, otwierany kokpit, składane podwozie, no ale również nie zabrakło tutaj miejsca na specjalną tabelę techniczną, gdzie przedstawione są wszystkie najważniejsze informacje dotyczące autentycznego Spitfire'a, no i oczywiście znajduje się również oryginalne zdjęcie Spitfire'a Mark 9. Teraz już możemy przejść do samego Spitfire'a, który zbudowany z 364 klocków, mierzy 28 cm długości, 35 szerokości oraz 12 wysokości. Tak więc jest to klasyczny samolot w skali 1:32. Spitfire służył w Afryce Północnej oraz w Malcie, stąd jego pustynne, brązowo-piaskowe malowanie, ale warto również zwrócić na jego spód, który jest w takim błękitnym, charakterystycznym kolorze. No był to specjalny kamuflaż, specjalny sposób malowania, dzięki czemu samoloty latające właśnie po niebie były z lądu mniej widoczne. Oprócz bazowego, brązowo-piaskowego koloru mamy tutaj m.in. kolor czerwony, który znajduje się przy naszych śmigłach. No a jeżeli mówimy o samych śmigłach, to warto zwrócić na łopaty śmigieł, które są w pełni czarne, ale ich końcówki są w kolorze żółtym. Inne kolorowe elementy to są już oznaczenia, emblematy naszego Spitfire'a, które zostały wykonane za pomocą nadruków. A mowa tu m.in. o czerwonych i niebieskich, a właściwie takich granatowych okręgach znajdujących się na obu skrzydłach, oraz o klasycznym malowaniu oznaczeniach samolotów RAF, czyli brytyjskiej Royal Air Force, które znajdują się na ogonie. I są to m.in. litery RB, no oraz charakterystyczny okrąg żółto-granatowo-biało-czerwony. Klasyczne, najbardziej podstawowe oznakowanie brytyjskich samolotów. Samolot ma swój kod EN-199, który również został odwzorowany na ogonie, no a na statyczniku pionowym również mamy brytyjskie oznaczenia, czyli pasy granatowy, biały oraz czerwony. No i to, co jest chyba najciekawszym takim elementem, takim największym smaczkiem, to oczywiście podpis Mary Rose na wysokości kabiny pilota tego Spitfire'a. Na wysokości silnika mamy tutaj dwa czarne wyloty. No pamiętajmy, że silnik musiał jakoś pracować, dlatego są to elementy niezbędne, które są chyba we wszystkich samolotach ery II wojny światowej, które mają klasyczne silniki turbośmigłowe, a nie odrzutowe. Ale to, o czym chciałbym powiedzieć, to m.in. jeszcze uzbrojenie naszego samolotu, które znajduje się w skrzydłach. I mamy tutaj m.in. dwa 20 mm działka oraz mniejsze 12,7 mm karabiny maszynowe, które znajdują się tuż obok nich. No i fajnym elementem są takie wypukłości na jednym i na drugim skrzydle, bowiem są to magazyny, specjalne magazynki na amunicję do działek, jak i do karabinów maszynowych. Ciężko było pociągnąć, jakoś to rozprowadzić, tą amunicję po tych skrzydłach. Dlatego tutaj są takie specjalne, wypukłe magazynki. Ciekawym elementem jest oczywiście rozkładane podwozie, które można bez problemu rozłożyć. No i nasz samolot może stać na własnych kołach, które oczywiście się toczą. Tak więc jeżeli planujecie robić jakieś dioramy lub po prostu bawić się tym samolotem, to wasz Spitfire może bez najmniejszego problemu kołować po pasie startowym. Warto wspomnieć o ruchomych statecznikach poziomych, które znajdują się na jednym oraz na drugim skrzydle. Można je podnosić oraz opuszczać, tak jakby wasz samolot leciał zależnie w górę, w dół, w lewo, bądź też w prawo. No i kolejnym ciekawym elementem jest oczywiście otwierana kabina pilota, czyli kokpit. No i po zdjęciu naszym oczom ukazuje się figurka brytyjskiego pilota RAF-u, któremu właśnie w tej chwili się przyjrzymy.
klasyczny, powiedziałbym, do bólu brytyjski pilot. Oprócz swojego klasycznego, pustynnego kombinezonu lotniczego ma m.in. żółtą kamizelkę. Kamizelka, która była niezbędna, kiedy samoloty walczyły m.in. nad Morzem Śródziemnym, tudzież w ogóle nad wodą. Tak więc było to bardzo, bardzo ważny, bardzo istotny element. No i oprócz tego nasza figurka ma pilotkę, brązową pilotkę, która ma nakładane okulary, ale do wyboru jest również specjalna granatowa furażerka brytyjskich sił lotniczych. Ale dlaczego mówię, że jest to do bólu brytyjska figurka? Spójrzcie na nadruk, który znajduje się na głowie tej figurki. Ten bujny, krzaczasty wąs i to zmęczone spojrzenie. Śmiem twierdzić, że jest to typowy brytyjski pilot, który o godzinie 5 wszystko porzuci i pójdzie na herbatę. Do zestawu oczywiście dołączona została specjalna podstawka ekspozycyjna, na której znajduje się m.in. tabliczka z nazwą modelu, czyli Supermarine Spitfire Mark 9E. No i również fajny element, że znalazło się miejsce do wpięcia figurki naszego pilota. No i oczywiście zwieńczeniem jest specjalny przezroczysty trzpień, dzięki któremu nasz Spitfire wygląda tak, jakby właśnie gdzieś startował, tudzież po prostu leciał w przestworzach. To już wszystko na dziś. Dajcie znać, co myślicie o kultowym Spitfire'ze w komentarzach pod tym filmem. Zachęcam też do odwiedzenia naszych innych mediów społecznościowych na Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie na bieżąco publikowane są nowości oraz inne ważne informacje. Do zobaczenia w następnej recenzji i pamiętaj, buduj historię, klocek po klocku.